Zanim zaczniemy, to chciałbym Was zaprosić do subskrypcji kanału, żeby mógł się rozwijać. Pamiętajcie, że wszystko co tutaj robię jest za darmo, nic nie sprzedaję, żadnych kursów płatnych ani dostępów. Jeżeli chcecie, to jedyna forma wsparcia kanału to danie jakiegoś lajka czy komentarza pod filmami. Druga opcja wsparcia jest to rejestracja w jakimś propie i wykupienie konta z mojego linka. Wtedy dorzucacie taką cegiełkę do ogólnej puli, z której następnie będą losowane konta tutaj na Discordzie, oczywiście w pełni za darmo. Czyli cała kasa z afilacji wróci do Was w postaci takich rozdań giveaways. Oczywiście wszystko będzie za darmo, transparentnie. Wszystkie informacje znajdziecie również pod filmem w opisie. A teraz przejdźmy do materiału. Dzisiaj zajmiemy się setupem jednej kreski. Jest to, jak wiecie, mój ulubiony setup, w sumie taki można powiedzieć jedyny, albo jeden z dwóch, których używam. Jest to bardzo prosty temat. Myślę, że jeżeli chodzi o giełdę, jeżeli chodzi o wykresy, to warto sobie nie komplikować życia po prostu i jak najprostszymi metodami zarabiać, ponieważ im więcej wskaźników, im więcej bzdur nałożycie sobie na wykresy, tym trudniej będzie Wam odnaleźć się na tych wykresach i znaleźć jakieś konkretne setupy, żeby rozegrać coś fajnego i zarobić przede wszystkim, tak? I o co chodzi w setupie jednej kreski? To taka moja nazwa. No, po prostu breakouty. Jak wiecie, dużo wzoruje się, dużo obserwuję właśnie XIX-wiecznych traderów, takich jak Jesse Livermore czy Baruch i tak dalej, więc te najprostsze schematy najbardziej do mnie przemawiają, tak? Czyli stare metody, proste metody z prostą matematyką, statystyką i praktycznie na tym warto moim zdaniem tylko bazować. Oczywiście są fajne różne metody, powiedzmy w cudzysłowie nowoczesne, natomiast do mnie najbardziej takie właśnie proste rzeczy przemawiają. Ok, o co chodzi z setupem jednej kreski? To bardzo prosty temat. Trzeba znaleźć przede wszystkim momentum i przede wszystkim kierunek. Określić sobie jakiś kierunek, czyli przypuśćmy tutaj, albo zrobimy tak, tu jest low, tu jest high. Tak. I teraz przypuśćmy, że rynek sobie powiedzmy jest w tym miejscu. I teraz tu mamy otwarcie, tu mamy otwarcie, tak. Tutaj będziemy mieli jakby środek tego całego ruchu. No i teraz przypuśćmy, że jesteśmy w środku między high a low. No i musimy się określić, czy będziemy chcieli zagrywać w górę, znaczy w dół, czy w górę, nie? I na tym cała sztuka polega. No, wiem, nie odkryłem jakby Ameryki, natomiast cała zabawa zaczyna się w znalezieniu setupów. W setupie jednej kreski przede wszystkim należy odgadnąć momentum, czyli mamy jakiś wzrost, przypuśćmy dla przykładu wzrost, mamy średnią, tak? Oczywiście tutaj te świeczki bardzo szybko się budowały w górę, czyli mamy momentum i teraz mamy wsparcie na średniej EMA. To jest najważniejsze, żeby te nasze zagrania były nad średnią EMA w kierunku wzrostowym i pod średnią EMA w kierunku spadkowym i dla mnie jest to wyznacznik numer jeden, jeżeli chodzi o zagrywanie. I teraz powiedzmy, że mamy tutaj VWAP też. O, tak o, VWAP. No i teraz ważną rzeczą dla mnie jest znaleźć właśnie taki setup. I powiedzmy, że cena zareagowała od VWAP-a i pierwszy setup to będzie na reakcję VWAP-a, tak? Natomiast nie chodzi tutaj o to, żeby się śpieszyć, więc ja często robię tak, że czekam na tą reakcję VWAP-a i jeżeli jest mocny wystrzał od VWAP-a, no to wtedy szukam setupu jednej kreski. Czyli wygląda to w ten sposób, że rysuję sobie tutaj kreskę, rynek robi jakąś korektę i jak widzę ładną świeczkę, w ten sposób, to zbieram się po prostu w pozycję i wtedy targetuję tutaj high. Odwrotna sytuacja by była, gdybym targetował low, czyli na shorty, tak? Natomiast w tym przypadku, tu jak Wam tłumaczę, rysujecie sobie kreskę po prostu breakoutu i rozgrywacie sobie longi. Natomiast może być sytuacja tego typu, że będzie tutaj coś w ten sposób, czyli zaczyna się jakiś range, tak? No i teraz setup range również można rozegrać, czyli rysujemy sobie jakiś tutaj range i jeżeli chodzi o breakouty, czyli setup jednej kreski, to rysujemy sobie kreskę tu i tak samo rozgrywamy sobie świeczkę. Tylko w tym przypadku staram się unikać rozgrywania, ponieważ no, jest tutaj wyżej, nie?
Tutaj w poprzednim setupie no, zbieram się niżej, blisko VWAP-a i mogę ten stop loss zaraz pod VWAP-em postawić, tak? Mam krótko, powiedzmy, że mam tutaj wejście w tym tutaj momencie i to ten stop loss może być krótszy. Jeżeli ktoś oczywiście stosuje stop lossy, bo można i nie stosować stop lossów tak jak to robię ja i z palca zamykam pozycję po prostu jak uznaję, że pozycja jest bez sensu do trzymania, po prostu zamykam z palca, close i tyle, nie? Ale moje ryzyko jest na tyle małe, żebym po prostu nie stresował się przy tych pozycjach. Jest tutaj wejście, no ale w tym przypadku musimy stop lossa postawić tutaj, więc zobaczcie tutaj, a tutaj jest troszkę różnica w tym, więc musicie mieć większe doświadczenie, żeby jakby rozgrywać rynek wyżej, dlatego setup jednej kreski, jeżeli chodzi o breakouty, to moim zdaniem ta wcześniejsza opcja tutaj jest troszkę łatwiejsza i ma jakby lepsze predyspozycje do tego, żeby fajną pozycję złapać z dość krótkim stop lossem, tak? Więc ja raczej staram się takie setupy rozgrywać. I teraz pokażę Wam na kilku przykładach. Można to rozgrywać oczywiście na H1, nie ma sprawy. Dosłownie każdy interwał możecie sobie wziąć. I teraz o co chodzi? Tutaj pierwszy setup, jeżeli chodzi o rozegranie, to tak jak Wam tłumaczyłem, to jest H1, nie? Czyli mamy range jakiś, zaznaczamy sobie range i zobaczcie, ta świeczka jest wybijająca, więc docelowo stop loss tu nad szczytem. Po breakoutie schodzimy sobie na niższy interwał M1, M5 czy M3 i tutaj sobie rozgrywamy w tych okolicach po prostu shorty, tak? To jest jeden setup na breakout, czyli rozgrywamy tutaj niżej tych knotów, tak? Jak stop lossy popękają, to rozgrywamy tutaj shorty. Druga sprawa jest taka, że setup jednej kreski można rozgrywać też w ten sposób, czyli ta druga forma jakby, nie? Rysujemy sobie setup kreski. No i teraz tak, należałoby fajnie też tutaj zejść z interwału, żeby lepsze wejście sobie znaleźć i tak samo stop loss tu, czy wejście tutaj i mamy potencjał, widzicie gdzie, nie? Tak samo następna pozycja. Oczywiście tutaj też trzeba z interwału zejść i to nie jest zawsze proste, że w ten sposób możecie rozrysować coś, bo w tym przypadku ja widzę tutaj, że lepiej by było w ten sposób rozrysować setup jednej kreski. A to dlatego, że mamy knota i po obserwacjach widzimy, jak się bardziej cena zachowała, nie? Więc to jest dla mnie ważniejsze niż to do wybicia. Natomiast jeżeli byście z małego interwału rozrysowali tutaj, no to wiadomo, stop lossik jest bardzo krótki i na tej świeczce z H1 wchodzić, więc zagranie też by się udało. Co do setupu kolejnego, ja to wszystko teraz widzicie z H1 pokazuję. Kolejny setup też rozgrywam w ten sposób, czyli tutaj pojawi się jakaś mocna świeczka i rozgrywamy na test, który się golą w ten sposób. Tutaj stop loss. I tak to leci, nie? Jeżeli chodzi o breakout na long, jeżeli chodzi o ten interwał, no to pewnie nawet nie tak. Nawet tak tutaj bym sobie poprowadził tą kreseczkę. W ten sposób poczekał, aż wybiją ten swing, ten jakby knot. Nie ma co się śpieszyć, po prostu tutaj się zbierał i wtedy tak, atakujemy tu, atakujemy ATH. W ten sposób. Czyli zawsze są dwie koncepcje. Tak samo zobaczcie longi. Bardzo prosty temat. Świeczka do zagrania. Świeczka do zagrania. Świeczka do zagrania, troszkę duża. Trzeba było pewnie zejść z interwału, żeby tutaj jakoś się zebrać. Lub schodząc z interwału. Ja to widzę, nie wiem czy wy zobaczycie, natomiast pierwszy breakout moim zdaniem był tu nieudany. Tak, bo wybili tu knotem. Natomiast drugi pewnie gdzieś tutaj w okolicach by się znalazł już udany, tak. I musicie pamiętać, że przynajmniej ja głównie biorę kierunek z H1 i na tej podstawie staram się znaleźć rozegranie. I teraz przejdźmy sobie na M5. To tak, pierwszy breakout był tutaj z M5. Tak, natomiast mamy ten impuls, momentum wzrostowe, którego nie można zignorować. Więc na pewno setup był tutaj do rozegrania, czyli setup jednej kreski. To też właśnie zależy od tego, jak wy sobie to wyrysujecie. Można wyrysować sobie tak, można wyrysować to sobie tak. Ja to naprawdę różnie rysuję. Zależy od kontekstu rynku, zależy od momentum, zależy od kierunku rynku. Tutaj bym pewnie wyrysował to w ten sposób, ponieważ tu mamy ostatnie szczyty, po których można coś fajnego wyrysować. Tutaj mamy najniższy dołek, tu mamy wyższy dołek, więc coś w tym stylu sobie rysował pewnie. Jeżeli byśmy zeszli z mniejszego interwału, to na pewno tutaj by było wejście. Natomiast z M5 idealne, super wejście jest tutaj. A jeszcze lepiej rysujemy sobie kreseczkę tu
Po wybiciu tego, widzicie tego dołka, ja to spróbuję powiększyć. Też zależy od koncepcji, prawda? Po wybiciu tego dołka należałoby wchodzić dopiero w pozycję na tej świeczce, czyli tak, nasze entry by było tu, a stop loss tu. I potencjał to już zależy jak chcecie. Kolejnych wejść tutaj nie widzę z M5, chyba żeby zejść z interwałów mniejszych, oczywiście też można i tu by były również wejścia. Jeżeli chodzi o setup jednej kreski. Weźmy sobie dalej. Przejdźmy sobie jeszcze jeden dzień może. Na longi. Mamy close z poprzedniego dnia. Wisimy tu ewidentnie na close. To jest bardzo ważny punkt. Rysujemy sobie kreseczkę, wejście, stop loss. Jeszcze tak zobaczymy, żeby to było lepiej widoczne. Stop loss, setup jednej kreski, czy sobie dacie po szczytach, żeby było pewniejsze. No i wchodzicie albo na tej świeczce, albo na tej, albo czekacie jeszcze na reakcję na EMA i dopiero się zbieracie. To już zależy od waszych rozkmin. Tutaj mamy range i w ten sposób trzeba było atakować, moim zdaniem, dopiero po wybiciu tych dołków, ponieważ tak, tu są dołki i tu są dołki. Można też by było tutaj się zbierać po wybiciu tych dołków na korekcie średnia EMA, malutki stop loss, czyli tu i pewnie nad tymi szczytami stop loss lub tutaj stop loss. No to trzeba naprawdę sobie po swojemu pokombinować, bo niestety to, co ja widzę, to też pewnie nie jest takie proste. Tutaj mamy jakiś range, to też jest rozkmina. I tak, mamy pierwszy setup, breakout tej kreski, stop loss, dość krótki stop loss, zobaczcie. I teraz mamy dwie możliwości, albo rozgrywamy na tą świeczkę, albo rozgrywamy po przebiciu na tą świeczkę, albo dopiero tutaj po przebiciu tego swingu na tą świeczkę. Więc no, jest kilka możliwości rozegrania i widzicie, że setup jednej kreski jest jakby daje najszybsze rozegranie z najkrótszym stop lossem, bo wtedy możecie wyśliznąć się z takiego trade'a, jak zagrywacie, wyśliznąć się na tym dołku i to też macie fajne risk ratio, nie? Bo to będzie mniej więcej 2:1. Więc to zależy jak handlujecie, czy wy rozgrywacie pozycje scalpingowe, czyli ten zysk do dołka Wam odpowiada, czy po prostu bardziej swingowe, bardziej na rozegranie całego dnia, tak jak ja to robię na przykład, nie? Bo jeżeli ja bym tu wchodził, bo pewnie bym tutaj wchodził, dawałbym sobie stop lossa tu, lub zamykał gdzieś z palca, ale nawet ten dzień jest pokazany nawet na moich materiałach, więc to wszystko jest pokazane, cała rozkmina z tego zagrania jest pokazana u mnie na kanale. Tam był zysk chyba $750 z tego rozegrania. I tutaj mniej więcej rozgrywałem, czyli takie koncepcje też są fajne, ponieważ tutaj mamy close, tu mamy high. Jeżeli to wybiją, to po prostu droga tam dalej, gdzieś wyżej jest otwarta. Więc to są fajne zagrania, bo mamy i close, i high bliziutko siebie, więc tutaj naprawdę z małym ryzykiem można sobie rozegrać rynek. Można by było zejść tutaj na minutowy. Może Wam będzie łatwiej. Nie bardzo lubię rozgrywać na minutowym. Natomiast tak, jeżeli chodzi o longi, to pewnie setup jednej kreski by wyglądał u mnie tak. I w tych granicach nad VWAP-em bym się zbierał tutaj stop loss. Drugi temat można by było zaznaczyć sobie tak. I teraz wejście nawet po breakoutie. No w sumie tak, w sumie nad VWAP-em tutaj by trzeba było wchodzić. Natomiast to była fajna reakcja, więc stop loss aż tutaj. Bo tutaj było na wsparciu tego oporu, bo to jest też również opór. Ta kreska jest oporem, bo cena na to reaguje, to jest też oporem, więc tutaj by trzeba było wyżej to rozegrać. Natomiast tak jak mówiłem, to już zależy od Was, ta koncepcja. Teraz mamy dołek, szczyty. No i musicie wybrać stronę. Aktualnie jesteśmy w trendzie spadkowym z H1, więc ja bym tutaj wybierał stronę shortującą. Poniżej VWAP-a, poniżej close wczorajszego. Tu bym sobie wyrysował kreskę. No może będzie lepiej widać. No tutaj bym się zbierał, tutaj lub tutaj stop loss. No i teraz bym trzymał pozycję do tych low. A jeżeli mowa o setupie jednej kreski, tego bym nie mógł rozegrać, ani tego, ponieważ cena jest nad VWAP-em i nad close. To jest dla mnie ważne. Dobra, jedźmy sobie dalej. Jeszcze jeden przykład jakiś. Chociaż jak widzicie na M5 jest dużo lepiej to widoczne, te setupy. Więc jeżeli chodzi o M1 czy tam M3, no to te setupy już są trudniejsze. Natomiast warto rozgrywać, moim zdaniem, te mniejsze takie setupy. Ponieważ tutaj, jak widzicie, ta cena im bardziej konsoliduje, tym większy wystrzał będzie w którymś kierunku. Jeżeli macie właśnie na przykład takie sytuacje, jak wokół tego close będzie konsolidacja, to teraz spodziewacie się wystrzału w którąś stronę. Bo konsolidacja to jest nic innego jak zbieranie po prostu
towaru w jakąś stronę, żeby uderzyć w którąś stronę. W tym przypadku rozgrywałbym pewnie tutaj świeczkę nad close i nad VWAP-em i dosłownie tu lub nawet tutaj stop loss. U mnie to są te zagrania naprawdę długie, więc ja bym zamykał pozycję dopiero po przebiciu tutaj tych miejsc. Bo jak coś ma pęknąć po prostu w danym kierunku, no to będzie po prostu szło już w dół. Lub zrobił ewentualnie jakąś pułapkę. Dobra, myślę, że tych przykładów już Wam dużo podałem, więc myślę, że to zrozumieliście. Można oczywiście łączyć to z volume profile i tak dalej, natomiast u mnie kluczowym wskaźnikiem, jak wiecie już z poprzednich nagrań, jest close z poprzedniego dnia, high i low z poprzedniego dnia. To są poziomy, wokół których się kręcę. Volume profile nie jest na tyle ważny dla mnie, co close, high i low, bo volume profile pokazuje mi tylko miejsca, które najbardziej są przehandlowane. Więc jeżeli ktoś zbiera tu towar, to jest dla mnie podpowiedź, że tutaj jest jakiś range, więc jest zbierane, żeby w którąś po prostu stronę uderzyć później, czy w dół, czy w górę. Po prostu muszę tą zagadkę odgadnąć, w którą stronę będzie zbierane, znaczy w którą stronę będzie rozegrany rynek. I tak samo. Tutaj może być pułapka i zbieranie się w górę. Tu może być setup jednej kreski, czekamy cierpliwie. Natomiast w tym przypadku wolałbym rozegrać dopiero tutaj longi na breakoutie, ponieważ to mi tutaj nic za bardzo nie daje dalej. Jesteśmy w środku tego range'u, bo to jest range. Widzicie literka D? To jest jakby range. Volume profile nam to pokazuje. A więc docelowo chciałbym się rozegrać na longi, zebrać lub tutaj na shorty w tym przypadku. Po przebiciu tego close pewnie. Tak to wygląda. Oglądajcie moje materiały, sesje przede wszystkim, zagrania przede wszystkim, bo ja tam tłumaczę koncepcję danego rozegrania dnia, więc myślę, że to Wam bardzo dużo da. Jeżeli chcecie uzyskać dostęp na Discord, zapraszam do napisania maila fstrader87@gmail.com. Napiszcie, dam Wam dostępy wszystkie na Discord. Zapraszam również do subskrypcji kanału. Dajcie lajka, tradycyjnie komentarz, żeby wesprzeć ten kanał. No i co, do usłyszenia w kolejnym materiale.